Proszę. Siema, szwagier. No Co ty kurwa robisz? Sprzątam trochę. A co ty tam chowasz? Nic nie chowam, globus poleruję. Jak to śmiesznie brzmi. Globus poleruje. Przynajmniej wiesz, co to jest. A co mam nie wiedzieć? Każde dziecko wie, co to globus. Tak, ale za moich czasów było inaczej, nie wszyscy widzieli. Dali mnie do takiej klasy, że były same asy. O skurwesyn. Ciekawe, czemu ciebie tam dali. A chuj go wie. Ale pamiętam tą lekcję geografii. Przyszła do nas taka młodziutka, piękna nauczycielka. No. A wiesz jak to z chłopami? Im tylko jedno w głowie. Poszła z płaczem do dyrektora. Po chwili przychodzi dyrektor i od razu z grubej rury do nas. Siema, skurwysyny. A my mu odpowiadamy. No cześć, stary chuju. Aż tak? No kurwa, inaczej z taką klasą nie dało się rozmawiać. Młodzi gniewni. No i mówi, że na dzisiejszej lekcji będziemy ćwiczyć nakładanie kondona na globus. To co kondon? Każdy z was wie, a czym jest globus, dowiecie się od naszej nowej nauczycielki. Ty, miał chłop podejście. No. I jak? Nałożyła ona tego kondona na globus? Antek, ty to powinien się uczyć razem z nami. Do końca życia byś pamiętał, co to globus. A ty co, dziś wolne masz? I tak, i nie. To co, nie polewać, czy nie pijesz? Polewaj, piję. Co tam? A mój się piasek Sahary. To co tam w robocie? A nic, jakaś dziwna sytuacja. Wszyscy się zwalniają, ja coraz mam więcej obowiązków, a wypłata ta sama. Antek, znasz moje zdanie na ten temat. Znam, ale zimę przesiedzieć muszę. Ogrzewanie kosztuje. A ja pierdolę, nie robię. Szwagier, a ja właśnie do ciebie w tej sprawie. No. Ochroniarz się zwolnił i od razu pomyślałem o tobie. A co to ma ze mną wspólnego? No jak to co? To jest idealna robota dla ciebie. Za ciecie mam robić? Jaki cieć? Za ochroniarza. Jak zwał, tak zwał. Szwagier, wiesz jaka to jest zajebista robota? To tak samo jak w domu. Trochę posiedzisz, później poodśnieżasz, na koniec się wyśpisz i nocka z głowy. Antek, jakie w domu? Ja jak sety nie walnę, to się nie wyśpię. Setę to sobie w dzień walniesz. Pojebało cię? W dzień będę spał? Szwagier, no weź. Jak ja nikogo nie znajdę na to miejsce, to sam będę musiał 2 etaty ciągnąć. Dzień i noc. Przynajmniej nie będziesz do roboty się spóźniał. Daj ogłoszenia do gazety, to na pewno ktoś się znajdzie. Ty, dobry pomysł. Ale mam lepszy. Gdzie do gazety? Gazet teraz nikt nie czyta. Ale na fejsie całe miasto siedzi. I to online. No tak, na fejsie siedzą, a robić nie ma komu. Poszło. Co, ładnie weszło. Ogłoszenie poszło. To coś tam napisał. Kurwa Tower pilnie szuka ochroniarza. Praca od zaraz, godziny nocne. I co, myślisz, że zadziała? Jak nie zadziała? Już mam 2 lajki. Dobra, szwagier, ja lecę. Jutro po robocie do ciebie wpadnę. Na razie. Proszę. Siema, szwagier. No cześć. A ty co, już po pracy? Ha, daj spokój. Ogłoszenie nie zadziałało. Zadziałało. No i z jakim skutkiem? Natychmiastowym. Magazyn w nocy ojebali. Co się śmiejesz? To wszystko twoja wina. Czemu moja? Sam mówiłeś, żebym ogłoszenie dał. Nie wiesz, że zdjęcia z wakacji wrzuca się dopiero po powrocie? Czemu? Żeby po twoją nieobecność w domu cię nie okradli. Ty, no i co się stało? Co? Ukradli wszystko. Oprócz tego. A co to za szmelc? Co? Żeby to był szmelc, to by tego w sejfie nie trzymali. Antek, żeby to było wartościowe, to złodzieje by na pewno to ukradli. Szwagier, jest złodziej i złodziej. Jeden kradnie komputer, a drugiemu dane z twardego dysku są bardziej wartościowe. No jeszcze mi powiedz, że to jest jakaś mapa skarbów. Tego nie wiem, ale tu pisze, że to jest rzeczywista mapa Ziemi. Gdzie? O tu, jak chuj pisze. Jest napisane. No przecież mówię.
Antek, a wiesz co u mnie na stodole napisane? Wiem, szwagier, ale spójrz na datę. 1891. Człowieku, jeszcze twojej chałupy nawet na świecie nie było. To mi wygląda na jakiś średniowieczny relikt. Jaki średniowieczny, szwagier? Spójrz na datę. Nie wiesz, kiedy średniowiecze było? Wiem, że dawno. Mapa zawiera informacje poufne. Osoby korzystające z niej zobowiązują się do bezwzględnego zachowania tajemnicy podkarmu. Antek, nie czytaj tych głupot, daj do pieca, Szwagier, puść go porwiesz! Daj, Puść! Antek, uspokój się! Antek! Muszę przestudiować mapę! Kartograf jebany. Notice in these official NASA images that the layout of the Earth is never the same. Co tam, Antek? Szwagier, wiesz co odkryłem? Dobrze, że dzwonisz, bo myślałem, że już nie żyjesz. Na szczęście jeszcze żyję. Co? Nie mogę ci tego powiedzieć przez telefon. Może być na podsłuchu. Spotkamy się tam, gdzie zwykle. Czyli gdzie? No jak to gdzie? U ciebie. Antek, co ci? Szwagier. Ziemia jest płaska. Większej głupoty to nie słyszałem. Jakiej głupoty! To jest największa tajemnica ludzkości. Antek, co ty do podstawówki w dzieciństwie nie chodziłeś? Właśnie, chodziłem. I temu wierzyłem we wszystkie głupoty, co mi tam do głowy nawkładali. I wiesz, jak tam nauczają. Wysyłasz dzieciaka z pomysłami, z nieprzeciętym umysłem, a później co? Wychodzi z każdy z kwadratową głową. Ja wszystko odkryłem. Nasz świat jest jak jedna wielka korporacja. Antek, ty to wszystko tak w jedną noc? Mówię ci, szwagier, a najgorsze jest to, że to wszystko jest jedna wielka manipulacja. A zwykły szary człowiek wierzy w wszystko, co napiszą, powiedzą czy pokażą. Bo po co sprawdzać, jak już ktoś wcześniej tak stwierdził? Antek, co ty chcesz, koło na nowo odkrywać? I właśnie o to mi chodzi, że przez takich jak ty nie możemy się rozwijać w różnych kierunkach. Tylko jak lemingi musimy popierdalać wszyscy w jedną stronę. No to podaj jakiś przykład. A proszę bardzo, masz studnię. Wiesz, ile ma metrów głębokości? Wiem, 20. A skąd wiesz? Dziadek mówił, bo sam ją budował. A mierzyłeś? Przecież powtarzam, że dziadek mówił. Zakładź tą flaszkę, że się mylisz? A co, nie wierzysz w słowo dziadka? Wierzę, ale wolę sprawdzić. Dobra, zakład. 23 metry. Widzisz? Mówiłem. A to przez to, że wierzysz ślepo we wszystko, co ci powiedzą. Dobra, Antek, dam ci to flachę. Tylko kurwa, skąd te 3 metry się wzięło? No poczynaj, bo ja jeszcze nie skończyłem. Całą noc studiowałem ten temat. Nie jest lekko, bo z ludzi, którzy to wierzą, robią idiotów. Się dziwisz, Antek? A wyskakujesz z jakąś śmieszną teorią, bez podania dowodów i chcesz, żeby cię ludzie poważnie traktowali? Dowody? To może ty mi podaj jakiś dowód, że Ziemia jest kulą. Proszę bardzo, globus. Globus? Co to za dowód? No to ja mam mapę zatwierdzoną przez Światowe Ministerstwo Prawdy. Zdjęcie z kosmosu. Szwagier, jakie zdjęcia? Żadne zdjęcia z kosmosu nie istnieją. To są tylko grafiki. Na przykład taka Afryka. Ma zupełnie inny kształt i wielkość. Wejdź na stronę NASA i sam sprawdź, czy to wygląda realnie. Ale jaka to różnica? Czy to jest grafika, zdjęcie, czy tam skan satelity? Jakie satelity? Szwagier, żadne satelity nie istnieją. Jak nie istnieją? Jak ja sam widziałem, jak stacje kosmiczne czy satelity przelatywali na moim niebie. Tak, przelatywały. A NASA się tłumaczy, że na filmach z kosmosu nie widać satelit, bo są zbyt małe. A ty mówisz, że satelita wielkości twojej działki jest widoczna z 400 km? No dobra. A jak wytłumaczysz działania telefonii komórkowej, GPS czy telewizji?
A to wszystko działa z Ziemi. Masz co kilkanaście kilometrów, masz radiowy, obczepiany antenami? No mam, nawet ostatnio u nas na kościele powiesili. No właśnie. A nie wydaje ci się dziwne, że GPS i telefonia komórkowa powstała w tym samym okresie? Antek, ludzie od dawna latają w kosmos. Nas jeszcze na świecie nie było, jak człowiek zostawił swój ślad na Księżycu. A czemu teraz nie postawi? Wyobrażasz sobie takie kartonowe pudełeczko owinięte folią do pieczenia, które ląduje na Księżycu? Ja nie muszę wyobrażać, ja widziałem nagranie. Tak, i jeszcze widziałeś start lądownika, płynnie utrzymanego w kadrze przez kamerzystę. No tak. Tak, tylko kurwa jak ten kamerzysta stamtąd wrócił. No faktycznie. I wmawiają nam, że kosmos to próżnia. No bo próżnia. A potrafisz sobie wyobrazić, jaką siłę ma prawdziwa próżnia? Rozsadzi wszystko od wewnątrz. A teraz pomyśl sobie, co by zrobiła z atmosferą ziemską. Przecież tam nie ma żadnej bariery. A co miałoby zrobić? Nic. Ziemia ma grawitację i właśnie ona utrzymuje powietrze na Ziemi. Tak? To patrz. Widzisz, jak moja próżnia wygrywa z twoją grawitacją? A ta moja próżnia to chuj w porównaniu do tej na górze. A atmosfera się trzyma. Czekaj. A co to kurwa za żółw? Ty wierzysz, że ten żółw popierdala w kosmosie ze słoniami i ziemią na grzbiecie? To jest legenda, metafora. Spoko, ja mogę w to wierzyć, ale ty nie jesteś lepszy. Wierzysz w coś, czego nie ma i nie można dotknąć. Próżnia i grawitacja. A jak mi wytłumaczysz dwa bieguny gwiazd i to, że gwiazdy się kręcą wokół gwiazdy polarnej i krzyża południa? To jest perspektywa, szwagier. Masz swoje pole wiedzenia. Nie rozumiesz? Nie rozumiem. Tłumacz. Będąc na biegunie, gwiazdę polarną masz nad sobą. I wszystko wokół niej się kręci. A będąc na równiku, gwiazda polarna będzie na horyzoncie. No tak. A wiadomo, że każda perspektywa musi mieć dwa kąty. Więc bieg gwiazd również. To tak samo jak... O, butelka. Dla mnie kręci się w lewą stronę, a dla ciebie w prawo. Zależy, w którą stronę patrzysz. Filozof jebany. A krzyż południa widać w Ameryce i w Australii w tą samą noc. Właśnie. I tu padło słowo klucz. Noc. Jak w Ameryce masz noc, to w Australii masz dzień. I choćbyś się zesrał i zabrał stamtąd słońce, to uwierz mi, krzyża południa tam nie będzie. To gdzie on jest? No jak to gdzie? W Ameryce. To działa jak antyczny znak yin-yang. Jak z jednej strony masz dzień, to z drugiej masz noc. Kumasz czacze? A jak mi wytłumaczysz nagrania z kosmosu z wyraźnie widocznym zakrzywieniem Ziemi? Oni stosują szerokokątny obiektyw, który wykrzywia horyzont. Albo w jedną stronę, albo w drugą. W którą chcesz. Rybie oko? No właśnie. A horyzont podczas znoszenia się nie zakrzywia, tylko się obniża. To co, chcesz powiedzieć, że NASA kłamie? Kłamie. Tylko nie wiem, czy dlatego, że Ziemia jest płaska, czy dlatego, że nie chcą się tłumaczyć z niewygodnych pytań. Czemu nie widać zakrzywienia Ziemi? Rozumiesz? Antek, gadasz brednie. Przecież Kopernik już w XVI wieku powiedział, że Ziemia jest kulą i to ona krąży dookoła Słońca, a nie odwrotnie. I to, że wszystko jest przyciągane do środka kuli, też powiedział. Kopernik też był filozofem i po prostu tak stwierdził ze swoich obserwacji. A czy ktoś mu w to uwierzył, to już inna bajka. Każdy może wierzyć w inną. Dużo z jego filozoficznych twierdzeń było błędne
Więc mam podstawę twierdzić, że reszta też mogła być błędna. A najbardziej bronią go ci, co jego dzieł nie czytali. Ale on to popierał swoimi obserwacjami, zmianami pór roku, krążeniem Ziemi, Słońca i Księżyca. Tak? A jakbym ci powiedział, że Ziemia jest płaska? No, Spójrz za okno. Wszystko działa jak na kolistej. Tylko po prostu można to inaczej wytłumaczyć. nie wiem jak do ciebie dotrzeć. Szwagier, już mi nawet nie chodzi o to płaskoziemię. Ja ci chcę przekazać, że można samodzielnie myśleć. Nie tak jak większość. Patrzę z innej perspektywy. I czasami też kontrowersyjnej. Jakiej kontrowersyjnej, Antek? Widziałeś kiedyś flagę ONZ? No widziałem i co z tego? A to z tego, że na tej fladze zawarty jest model płaskiej ziemi. Oni znają prawdę. No wszystko rozumiem, ale powiedz mi jedną rzecz. Na chuj komu ukrywać prawdę? Szwagier, kasę trzepią z ludzi poprzez podatki ekologiczne, projekty naukowe, czy jeszcze jakieś inne technologie kosmiczne. A żeby okazało się, że to wszystko jest bujda, te zdjęcia z kosmosu, te teorie naukowe, to te wszystkie naukowcy musieliby złożyć broń, wycofać swoje tezy, a wszystkie księgi trzeba byłoby napisać na nowo. To co, twierdzisz, że te wszystkie naukowcy, piloci, astronauci, geodeci znają prawdę i z tym się kryją? A jakie się kryją? Po co się kryć? Tobie tłumacz, a ty i tak swoje. Nawet jak ktoś twierdzi inaczej, to go wyśmieją. W tych czasach to wystarczy. A jak nie, no to są inne sposoby. To ty lepiej, Antek, uważaj na siebie. Szwagier, wbrew pozorom, ludzi nie trzeba przekonywać, że Ziemia jest okrągła, bo oni ślepo w to wierzą. Bo dlaczego mieliby nie wierzyć? Wszystko rozumiem, ale mi łatwiej będzie żyć z tą świadomością, że Ziemia jest okrągła, ma ruch obrotowy, grawitację i o kosmosie już nie wspomnę. Dobra, szwagier, ty żyj w swoim świecie, ja będę żył w swoim. Idę, na razie, cześć. A, i mam zadanie ci na jutro. Ile Ziemia ma lat? A ja ci teraz mogę powiedzieć dokładnie 4,5 miliarda i 3 dni. O skurwesyn, a skąd ta dokładność? A bo dokładnie 3 dni temu byłem na wykładzie, gdzie jakiś naukowiec, informatyk twierdził, że Ziemia ma 4,5 miliarda lat. A, ten informatyk. A jednak szwagier miał rację. Ruch obrotowy istnieje. I grawitacja też? Ole kosmos. Żółw ujrzał światło dzienne. A teraz szybko mi sprawdź, w jaki sposób kurwa tabor weszło w jej posiadanie! A ty zapomnij, że widziałeś ten film. Inaczej Światowe Ministerstwo Prawdy będzie musiało zaingerować.